Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy jesteście na kanale Serwis Bajka. Dzisiaj nietypowo nie jesteśmy w serwisie, tylko w naszej części ekspozycyjno-sklepowej, a to dlatego, że chciałem Wam opowiedzieć o takich rzeczach jak ten stolik, ponieważ tego typu elementy wyposażenia naszego showroomu spotykają się z Waszym dużym zainteresowaniem, pytacie o nie, często chcecie nawet kupić i dlatego chciałem Wam dzisiaj przygotować film na taki właśnie temat. Oczywiście niezmiennie bardzo Was proszę o to, abyście w komentarzach pisali, jakie filmy Wy chcecie obejrzeć. Jakiś czas temu jeden z komentujących panów powiedział mi, że chciałby obejrzeć film na temat wymiany łożysk. Ja oczywiście o tym pamiętam i taki film wkrótce znajdzie się na kanale. A jeśli Wy macie swoje pomysły, swoje przemyślenia, również dawajcie znać i my dla Was będziemy takie nagrania realizowali. Tak jak możecie zauważyć, stolik powstał w 100% z części i elementów rowerowych. Za podstawę odpowiadają ceramiczne obręcze Mavic. To wszystko jest NOS, czyli New Old Stock, a za blat robi pierwsza obręcz od Crossmaxa. Jest to również fabrycznie nowa obręcz. Na górze znajduje się przyciemniana szyba o grubości 4 mm. Mamy tutaj także szprychy, element od kasety XTR, czyli lockring, a za element centralny, czyli to obramowanie, odpowiada kultowa opona Michelin Wild Gripper Jet S. Ta opona również jest fabrycznie nowa i myślę, że genialnie komponuje się z całością stolika. Kolejną rzeczą z akcentem rowerowym, które przykuwają Waszą uwagę, są oczywiście nasze kinkiety. Ten zrobiliśmy z pomocą naszych chłopaków z koła Mavic, które zostało rozcięte. Dodany jest fabryczny kinkiet i oczywiście mocowanie naszego pomysłu, dzięki czemu zgrabnie wygląda to na ścianie. Nie ma żadnych kabli i myślę, że wygląda to bardzo fajnie oraz robi niezapomniany, ciepły klimat, kiedy możecie sobie siąść tutaj na naszej kanapie, poczytać, pooglądać, wypić kawę. Na tę chwilę chyba właśnie ten kinkiet cieszy się Waszym największym zainteresowaniem. Myślę, że rzeczywiście fajnie wyszedł i robi naprawdę niezapomniany klimat. Kolejne kinkiety zrobiłem z topowych piast Tune oraz błotników i szprych rowerowych. Tak to wygląda i również bardzo Wam się podoba, ponieważ te błotniki robią naprawdę bardzo fajny klimat, dają świetne światło, świetną poświatę, a ładnie komponują się z piastami Tune i kolorystyką bębenka, jak również samych kinkietów w barwie złotej. Myślę, że tego typu akcenty rowerowe wykonane według Waszego pomysłu własnoręcznie robią świetną robotę. Nie tylko w sklepie rowerowym, nie tylko w serwisie, ale także w biurze, w domu. Można się cieszyć z fajnych rzeczy, które przypominają o tym, że jesteśmy rowerowymi maniakami. Tutaj jeszcze jedna rzecz, nasza koszulka od Primal Wear, też często o nią pytacie, była to koszulka powstała na pewien cykl zawodów rowerowych. A jak również możecie tutaj zauważyć, pierwszy numer Bike Action, czyli czasopisma rowerowego polskiego, które w tym momencie już nie istnieje, ale również było fajne i czytane chętnie przez rowerzystów. Poniżej plakat z Markiem Galińskim, własnoręcznie podpisany, tutaj chyba nie wymaga to komentarza. Jeden z pierwszych bikeboardów, ja osobiście zawsze lubiłem to czasopismo, a tutaj pierwszy numer rowerów górskich świata. Myślę, że był to fajny katalog i bardzo fajne źródło wiedzy rowerowej w tamtych latach. A tutaj jeszcze linki Power Cords, były to plastikowe linki, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, ponieważ posiadały taką zewnętrzną powłokę z tworzywa sztucznego, a w środku było włókno dość podobne do kevlaru, natomiast o troszkę innych właściwościach i tego typu linki również się u nas znajdują, ponieważ są unikatowe, kultowe, ale oczywiście jak większość tego typu rzeczy nie działały dobrze, spisywały się nieźle jedynie w przednich przerzutkach. Tutaj możecie zauważyć jeszcze
korbę rowerową marki Speedtech oraz piasty i z tych elementów będą wykonywał kolejny kinkiet, który powędruje tutaj na ścianę obok tego roweru. Natomiast tutaj przyznam, że potrzeba mi na to jeszcze troszkę czasu, ponieważ będzie to naprawdę bardzo, bardzo pracochłonna sprawa, ponieważ wymyślimy sobie naprawdę, myślę, bardzo unikatowy kinkiet i będzie cieszył Wasze oczy, ale na to potrzeba jeszcze chwilę czasu. A tutaj widzicie tytanową ramę Van Nicolas, ubraną w amortyzator przedni Low Wheel Leader oraz Shockster. Shockster był to ciekawy produkt wpisujący się w nurt retro z tamtych lat. Była to konstrukcja, która umożliwiała zrobienie fulla z roweru sztywnego. Tutaj oczywiście jest to troszkę przyczepione na tak zwaną dokładkę, ponieważ do poprawnego działania powinny być tutaj pivoty hamulcowe, jak również Shockster wchodzi w kolizję z mocowaniem hamulca tarczowego, ale chciałem Wam pokazać po prostu, jak to wygląda i o co tutaj chodziło. Czyli wpinaliśmy Shockstera w haki koła, tutaj był mocowany do pivotów, a koło wpinało się do haków już tego nowego elementu. I rzeczywiście rower działał jak full suspension, to miało rację bytu i rzeczywiście pracowało. Natomiast oczywiście ważyło bardzo dużo, zmieniało środek ciężkości, jak również wydłużało bazę kół, dlatego nie zyskało uznania, chociaż powiem Wam, że w latach 90. mój kolega kupił coś takiego i mieliśmy okazję jeździć na Shocksterze. Było to bardzo ciekawe doznanie, natomiast z tego co wiem, również szybko jak zainteresowanie przyszła gorycz porażki, ponieważ ten Shockster posiadał wady, o których Wam wspomniałem i kolega go zdemontował. Ale Shockster do dzisiaj jest używany w rowerach poziomych, ponieważ tam rzeczywiście spełnia swoją rolę i robi to doskonale. Low Wheel Leader to naprawdę świetny, bardzo kultowy amortyzator. Tutaj widzicie, jest oparty, jego zasada działania jest oparta o równoległy obok i on zdecydowanie doczeka się osobnego filmu. Ja myślę, że swego czasu zamontuję go do swojego roweru, pojeżdżę na nim i na bieżąco opowiem Wam, jak on działa i jak się na nim jeździ. Przy tym wydawać by się mogło, że jest to ciężki amortyzator, a waży 600 kg. W oknie wisi nam Mountain Cycle San Andreas na amortyzatorze marki Manitou. Jest to widelec tuningowany w Stanach. On nie posiada elastomerów, posiada prosty, zamknięty tłumik oraz stalową sprężynę. Z kolei tutaj mamy dumper marki Rond, który wymaga gruntownego serwisu. Nie miałem jeszcze okazji się nim zająć i czasu, ale ten dumper zdecydowanie nie zniósł próby czasu i mam nadzieję, że będę mógł go mimo wszystko w miarę łatwo odbudować. Kultowe hamulce z tamtych lat, czyli Magura Raceline. Przyznam, że sam zawsze wolałem V-braki, ale oczywiście byli i do dzisiaj są wyznawcy kultu Magury. I myślę, że mimo wszystko były to fajne hamulce i na pewno robią robotę do dzisiaj. A historia tego roweru jest bardzo ciekawa, ponieważ ja znalazłem go na polskim OLX-ie. Skontaktowałem się szybko ze sprzedającym. Okazało się, że jest to naprawdę bardzo miły, to chyba nawet mało powiedziane, miły i serdeczny człowiek, którego z tej strony oczywiście bardzo gorąco pozdrawiam. I jako, że sprzedający był w innym mieście niż moje, był daleko, zapytałem go o możliwość obejrzenia tego roweru, na co pan powiedział, że on mnie kojarzy i wyśle mi po prostu ten frameset bezpłatnie. Ja sobie go będę mógł obejrzeć, sprawdzić, czy wszystko gra. Jeśli coś mi się nie spodoba, to go odeślę, a jeśli wszystko będzie ok, to dopiero wtedy wyślę mu pieniądze. I przyznam Wam, że sami chyba możecie się zorientować, że tego typu osób z takim podejściem nie spotyka się już dzisiaj na rynku sprzedażowym. Także ja bardzo dziękuję Marcinowi za naprawdę mega prokonsumenckie podejście do klienta. Oczywiście umówmy się, miałem łatwiej, ponieważ Marcin kojarzył mnie z sieci, ale mimo wszystko zdecydował się wysłać w ciemno ramę, za co mu naprawdę bardzo, bardzo mocno dziękuję. A na drzwiach prowadzących do części serwisowej możecie zauważyć
uchwyt do przesuwania wykonany z fabrycznie nowej piasty XTR serii 950. Wygląda to tak i robi naprawdę świetną robotę. Jeśli ktoś jest spostrzegawczy, zauważa takie detale, to z reguły spotykamy się z bardzo fajnym, przyjemnym odbiorem. Także gdy jesteście u nas w sklepie czy serwisie, zawsze zwracajcie uwagę na detale i mamy nadzieję, że będziemy cały czas Was zaskakiwali i spostrzegawcze osoby na pewno nie będą zawiedzione. Nad drzwiami do serwisu możecie zauważyć zegar, który został wykonany z karbonowej kultowej obręczy MCFK oraz tytanowych zębatek Carbon T. Wskazuje dobrze godzinę i przy tym robi naprawdę świetną robotę, bo bez rowerowego zegara przecież nasz serwis nie miałby racji bytu. Nie mogło zabraknąć oczywiście podajnika na papier toaletowy od Parktoola. Dziś jest to naprawdę bardzo kultowa rzecz, wszystkim potrzebna z oczywistych względów i osiąga naprawdę bardzo wysokie ceny na rynku wtórnym i kwoty rzędu 1000 i więcej złotych nikogo nie szokują. To znaczy szokują na przykład mnie, dlatego ja mój podajnik kupiłem za ułamek tej kwoty, po prostu. Też nie dajmy się zwariować i nie dajmy sobie wmówić, że coś jest warte 1000, 2000 i więcej, bo ktoś po prostu sobie tak wymyślił. Niemniej jest to naprawdę świetna rzecz i Parktool miał wiele genialnych pomysłów, ma je do dzisiaj i dlatego bardzo lubię i cenię tę markę. Dziękuję Wam za dzisiaj. Chciałem Wam pokazać nasze elementy wyposażenia własnoręcznie stworzone i zachęcić do tego, żebyście również nie bali się robić coś w własnym zakresie, ponieważ sprawia to mnóstwo frajdy, wygląda świetnie i zdecydowanie wyraża Waszą pasję w odróżnieniu od kupowania gotowców, chociaż oczywiście kupowanie gotowców też nie jest złe i nie mówię, że takie jest, bo również można znaleźć tam fajne rzeczy, ale osobiście sądzę, że własnoręcznie przygotowane wyposażenie z akcentem rowerowym daje poczucie, że zrobiliście coś bardzo fajnego i uwypukla Waszą pasję. Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć, że niedługo, na jesieni, będziemy wprowadzali szkolenia serwisowe dla mechaników rowerowych. Na początku myślę, że będą to szkolenia z serwisu amortyzatorów, jak również z budowy i centrowania kół. Także jeśli mechanicy rowerowi mają ochotę wziąć udział w takim szkoleniu, już mogą się do nas zgłaszać telefonicznie pod numerem 601 071 072, a także mailowo piszcie na kontakt@serwisbajka.pl. Druga uwaga do wszystkich osób, które jeżdżą na rowerze, są pasjonatami, niekoniecznie zajmują się rowerami zawodowo, ale chcieliby podnieść swoją umiejętności. Tutaj również będą szkolenia serwisowe dla takich osób, na przykład z regulacji przerzutki, z odpowietrzania hamulców, czyli wszystkiego, czego możecie chcieć się nauczyć i co będzie Wam potrzebne do tego, aby własnoręcznie naprawiać, konserwować swój rower, a także wiedzieć, coś zrobić w przypadku awarii gdzieś na trasie. Także tutaj zachęcam, jeśli macie ochotę wziąć udział w takim szkoleniu, kontaktujcie się z nami pod wspomnianym numerem telefonu bądź mailowo. My oczywiście o terminie, jak i tematyce będziemy informowali na bieżąco na naszym Facebooku, na Instagramie czy na naszej stronie internetowej. A już dzisiaj chciałem Wam zasygnalizować, że tego typu rzeczy będą u nas miały miejsce, jak również spotkania tematyczne. I tutaj nie chcę jeszcze zdradzać, o czym dokładnie te spotkania tematyczne będą, natomiast będą to spotkania w formie takiego panelu dyskusyjnego u nas, gdzie będziemy opowiadać my bądź zaproszone przez nas osoby o interesujących Was tematach. I będą to znane osoby z branży i świata rowerowego, dlatego już teraz serdecznie Was zapraszamy do kontaktu. A tutaj u nas na ścianie lada moment pojawi się bardzo duży 65-calowy telewizor, który również przyczyni się do tego, że będzie u nas przyjemniej i robimy to dla Was, abyście czuli się tutaj jak u siebie w domu. Będziecie mogli obejrzeć nie tylko sportowe wydarzenia, ale także różne inne fajne rzeczy, które są dostępne w sieci.
Także zapraszamy Was wszystkich do nas. Możecie skorzystać z opcji bezpłatnej kawy. Na jesieni zawsze jest to, myślę, fajna rzecz, kiedy możecie napić się u nas czegoś ciepłego. I zapraszamy Was wszystkich gorąco do serwisu. Jak już pewnie część z Was wie, jest nas aktualnie 3 w serwisie i tak naprawdę chyba jako jedni z nielicznych nie mamy żadnych terminów oczekiwania, nie mamy zapisów. Wszystkie prace robimy albo tego samego dnia, albo staramy się robić je z dnia na dzień. Także serdecznie Was zapraszamy. Dziękuję za ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Taka troszkę luźniejsza tematyka, a my widzimy się w kolejnym filmie. Ja chciałbym jeszcze Was bardzo serdecznie poprosić o subskrybowanie naszego kanału, no ponieważ dzięki Waszym subskrypcjom macie realny wpływ na to, że jesteśmy widoczni w sieci i pomagacie nam dotrzeć do szerszej liczby zainteresowanych taką tematyką osób. Także naprawdę Wasze lajki, Wasze subskrypcje mają znaczenie i bardzo Was o nie prosimy. Dziękuję, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w serwisie i w kolejnym filmie. Hej!